Dotarliśmy do Kyoto. Przyjechaliśmy tutaj Shinkansenem, więc było to dodatkowe przeżycie. No, Shinkansen, wiadomo, szybkie pociągi w Japonii, które jeżdżą tak punktualnie, że można według nich nastawiać zegarki. I tak naprawdę jest. Jechaliśmy dokładnie 2 godziny 15 minut, bo tyle było przewidziane. Co do minuty wyjechał z Tokio, co do minuty przejechał do Kyoto. Zarejestrowaną prędkość po drodze na zegarku sprawdzałem jakieś 283 km na godzinę, ale no przejechaliśmy 476 km, no więc średnia prędkość jest ponad 200 km na godzinę. Jest przepięknie, czyściutko w tych pociągach, cisza pełna, nie to co u nas pociągi, w ogóle czegoś takiego tam nie było. Kyoto zatłoczone, duże miasto, dawna stolica Japonii, no a więc ruszamy na razie zrzucić bambetle do hotelu, no i ruszamy w miasto. Na dworcu w Kyoto też oczywiście są kombini, jest 7-Eleven, ale tutaj zaskakujące jest to, że na pierwsze wejście jest dużo takich słodyczy ładnie zapakowanych i jest dużo w ogóle sklepów ze słodyczami, a to prawdopodobnie dlatego, że Japończycy nawet z krótkiej podróży często przywożą sobie prezenty, upominki dla najbliższych i bardzo często są to właśnie słodycze. Zaczynamy oczywiście od wrzucenia bambetli do hotelu, bo do pokoju możemy wejść dopiero o 15, a jesteśmy przed 14. I idziemy zjeść coś. No a co możemy zjeść? Ramen. Zaraz koło hotelu mamy zajebistą ramenownię. Mamy 7-Eleven pod samym nosem, mamy pralnię i mamy 500 metrów do stacji kolejowej, więc perfekcyjny po prostu dobór hotelu. To świetnie to zrobiłaś. Dobra, wróćmy do ramenu. Jesteśmy w restauracji Menya z Tsuru. Mamy w takich pięknych miskach podany ramen. Ja mam sojowy, bardzo sojowy. Kasia ma w ogóle na bulionie z kurczaka. Że to jest tak po prostu aromatyczne. U nas nie... No, jadałem bardzo dobre rameny, ale jednak nie wiem, może to działa to, że po prostu tutaj przyjechaliśmy. I co tutaj jeszcze mamy? W ogóle mamy tutaj instrukcję jedzenia ramenu. Do tego mamy jeszcze suszone płatki tuńczyka bonito, coś co jest u nas niesłychanie drogie, ale dodaje jeszcze tego właśnie smaku umami, więc możemy sobie dorobić. No dobrze, no to zaczynamy wiosłowanie. Pięknie wszystko jest podane, jajeczka, mięsko, makaron. Rewelacja, to jest tak umami, jeszcze właśnie z tym tuńczykiem. Petarda, chyba jeszcze tego ja nie mówiłem w Japonii, ale jest petarda. Ile taka przyjemność kosztuje? Miska podstawowa kosztuje 900 jenów, czyli to jest jakieś 20 zł, plus 180 jajka, które były marynowane w sosie sojowym, czyli 20 parę złotych za taką porcję. A poza tym mamy coś takiego, co jest w ogóle powszechne w Japonii, czyli dzbanek z wodą, z lodem, który można sobie dolewać i nie jest to niedobrze widziane w restauracjach japońskich, że nie zamówicie sobie nic do picia ekstra. Możecie pić tylko tą wodę, która jest podana za darmo. Więc to jest super układ. No nic, no to my się zabieramy za jedzenie. No to po prostu jest coś wspaniałego. W całości za obie te zupy plus napój wyszło nas 50 zł z groszami. Co do jedzenia ramenu, to jest to na tyle u nas popularne, że pewnie wiecie, ale siorbie się go i nie przegryza makaronu. Więc trzeba nabrać i wciągnąć. Mecza kucza, oishika tas des. To było przepyszne. Nawet udało się to powiedzieć obsłudze i się bardzo ucieszyli, że coś takiego padło z naszych ust, ale naprawdę rewelacja. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o w ogóle zamawianie ramenów w takich restauracjach. Jeżeli przychodzicie we dwójkę, te porcje są duże, może nie jesteście aż tak głodni, nie wypada zamówić jednej porcji na dwójkę. Zawsze trzeba zamówić po jednej porcji na osobę, nawet jakbyście mieli zostawić. Lepiej nie zostawiać, no ale z drugiej strony to jest tak przepyszne, że nawet jak nie będziecie głodni, to i tak wciągniecie całość. Nawiązując do tego, że wszystko w Japonii jest malutkie, to nawet można sobie wziąć malutki koszyczek na zakupy. Są też duże, ale my będziemy robić malutkie zakupy. To, co Michał wam już mówił a propos śmieci, że pomimo, że nie ma koszy na śmieci, to jest bardzo, bardzo czysto. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, która jest związana z czystością. Jeśli macie pieska, no to jeśli ten piesek się załatwi, no to oczywiste, że trzeba po nim posprzątać, ale nie tylko pozbierać kupę, ale też jeśli się wysika,
słodycze, to też polać to miejsce wodą, a w niektórych miejscach, tak jak tutaj w Kioto, obok słupów, czyli takich miejsc, które najczęściej te psiaki wybierają, są po prostu butelki z wodą i być może z jakimś preparatem, albo tylko z wodą odpowiednio przygotowane. I też to, co widzieliśmy tutaj, to dużo tych psiaków jest poprzebieranych. Ludzie oczywiście wożą je w wózkach. W takich miejscach, gdzie jest dużo ludzi, no to jest zrozumiałe, żeby nikt tego psiaka nie rozdeptał, bo głównie widzieliśmy malutkie pieski, chyba tylko jednego takiego większego w parku, ale one wszystkie są ubrane. Nawet jeśli nie w jakieś kurteczki, to jakaś koszuleczka, jeśli jest ciepło, więc taka kultura. Natomiast jeszcze jedna rzecz a propos śmieci, to jest w drugim miejscu, tutaj możecie zobaczyć. Jeśli nie segregujecie śmieci, to możecie być pewni, że w Japonii zaraz któryś z sąsiadów uprzejmie doniesie, że tych śmieci nie segregujecie. Na początku dostaniecie pewnie jakieś ostrzeżenie. Kary są naprawdę ogromne, nawet do 10 milionów jenów i 5 lat pozbawienia wolności za nielegalne wyrzucanie śmieci w różnych miejscach. Więc to są naprawdę ogromne pieniądze i myślę, że powinniśmy się od nich uczyć porządku i właśnie takiej gospodarki odpadami, bo to jest po prostu kwestia odpowiedzialności wobec środowiska i planety. To, co też nas bardzo zaskoczyło tutaj, to dość ciekawa praca. Praca kogoś, kto kieruje ruchem, kiedy na przykład wyjeżdżacie z parkingu albo na przykład jest jakiś remont i trzeba wyjechać z budowy, albo jest jakaś dziura i trzeba pokierować, kiedy jedzie samochód, a kiedy będą przechodzić piesi. I pan po prostu ma taką pałkę, no i kieruje tym ruchem. Oczywiście przy tym jest bardzo, bardzo uprzejmy. Zazwyczaj pewnie ukłoni się wam kilka razy. No i to jest taka robota, no. Na terenie zamku taka najbardziej reprezentacyjna część to pałac Shoguna Ninomaru. To jest miejsce, w którym przyjmował on gości podczas pobytu w Kioto. I pomimo tego, że on jest dość skromny, bym powiedziała, jak na nasze warunki, bo kiedy tam wchodzicie, to w zasadzie nic nie ma oprócz mat, tatami. To jest bardzo, bardzo, bardzo bogato zdobiony. Jeśli zajrzycie się po ścianach, po oknach, po sufitach, to wszystko dosłownie ocieka złotem. Na ten moment te obrazy na ścianach to są reprodukcje. Oryginały są zabezpieczone w galerii, ale złoto miało podkreślać dominację Shoguna nad cesarzem, który tak naprawdę nie miał wtedy tak realnej władzy, a bardziej symboliczną, jak właśnie Shogun. Do pałacu prowadzi brama, którą absolutnie nie da się przegapić. Jest naprawdę bogato zdobiona, przepiękna, drewniana z cyprysów i też ozdabiają ją takie symbole długowieczności, czyli żurawie, bambusy, śliwy, sosny. To, z czego też słynie pałac, to tak zwane słowicze podłogi. Jak będziecie przechadzać się, to one wydają taki bardzo charakterystyczny dźwięk, tak jakby śpiewały ptaki. I było to też przemyślane, bo miało to chronić przed niespodziewanym intruzem, więc jeśli ktoś wchodził do pałacu albo przechadzał się po nim, to z daleka był już słyszany. A dzisiaj pamiętajcie, że pałac zwiedza się boso, więc nie zapomnijcie o skarpetkach. Wejście do pałacu jest dodatkowo płatne, ale uważam, że warto dopłacić te kilkaset jenów do biletu, bo finalnie to są naprawdę grosze dla nas, jeśli chodzi o bilety wstępu, zwłaszcza, że do większości świątyń i miejsc w Japonii nie ma biletów wstępu, więc dopłaćcie te tam chyba 400 jenów dodatkowo się dopłaca za to, żeby wejść do pałacu. W środku niestety nie można robić zdjęć i nie można filmować, więc dostosowaliśmy się do tego. Będziecie musieli sobie znaleźć ewentualnie obrazki w internetach, ale internety podbiły tygrysy właśnie stąd, które wyglądają trochę jakby były na takim haju, niektóre są takie trochę śmiesznawe i one kiedyś stały się hitem internetów. Chyba nawet bardziej niż sam pałac. Zamek jest naprawdę przepiękny i bardzo Wam rekomenduję przyjście tutaj. Wejście kosztuje 1300 jenów razem z pałacem. Pałac to jest dodatkowo 500 jenów, ale hitem jest to, że jeśli chcecie zobaczyć te oryginalne malowidła złote, które są zabezpieczone w galerii, to wejście do galerii kosztuje jedyne 100 jenów, więc to przy obecnym kursie to jest 2,20, to jest dosłownie nic. I na pewno mielibyśmy tutaj ochotę spędzić znacznie więcej czasu niż spędziliśmy, ale dość szybko zamykają zamek. Zresztą podobnie jak pałac cesarski w Tokio też był dość szybko zamykany, te ogrody i park. Tak tutaj też o 17:00 i wywalają dziękuję, do widzenia. A miejsce jest naprawdę fajne, że jeśli będziecie więcej czasu spędzać w Kyoto, macie tutaj kilka dni, to można się naprawdę zrelaksować w tych ogrodach. Jest absolutnie przepięknie.
Jeśli jedzenie może wyglądać jak małe dzieło sztuki, to zdecydowanie na pewno w Japonii. Najpiękniejsze lody chyba w Kyoto, absolutnie przepiękne. Do wyboru mogą być róże, ale ja tymczasem wzięłam hortensje, bo to właśnie jest sezon na hortensje, więc wyglądają absolutnie zjawiskowo. Myślę, że będą smakować tak samo. Dzisiaj jest szczególny dzień. Michał ma urodziny, więc chciałam go zabrać w jakieś szczególne miejsce, a wiadomo, że on jest fanem kuchni azjatyckiej, więc to nie może być po prostu zwykłe sushi, takie sushi, które podają w byle jakiej knajpie, więc znalazłam miejsce. Mam wątpliwości, czy się podzielimy pineską, ale pewnie się podzielimy, znając nas, które jest absolutnie z innego świata, w sensie z innego świata dla nas, Europejczyków, bo myślę, że tutaj takich miejsc jest sporo. Zamówiliśmy na początek sashimi z 4 rodzajów ryb, które po prostu wymiotło. To była absolutna petarda, a teraz kolejne sushi, czyli takie typowe nigiri, trochę ryżu i kawałek ryby i pan kroi wszystko, robi na świeżo i podaje na takim placie, wszystko rękami, wszystko świeżutkie, wszystko po prostu w takim fajnym klimacie. Myślę, że solenizant będzie zadowolony. Będzie pan zadowolony. Pewnie kojarzycie z Chorwacji, masa ludzi była w Chorwacji, jeżowce. To takie czarne kulki przyklejone do kamieni z takimi kolcami, co lepiej nie dotknąć, bo jest bardzo toksycznie i później może bardzo boleć nóżka, jak się na to wdepnie. A tu właśnie mamy sushi właśnie z jeżowca. Tak to wygląda. Myk. I jest bardzo dobre, bo to nie jest pierwsze podejście do tego. Jeżeli chodzi o sushi tutaj, to tak, wasabi, to które mamy, to jest jakiś wyrób drugiej kategorii, który mamy w Europie, bo kompletnie inaczej smakuje tutaj. Kompletnie. Jest dużo bardziej ostre, dużo bardziej takie kwaskowate. I w ogóle no, podanie tego sushi tutaj rękami na ten blat, to jest jakieś niesamowite doświadczenie, że się w pale nie mieści. Nie jak na jakichś zajebistych tackach, pięknie pozwijane, pokrojone, przystrojone i tak. Nie, to jest jedzenie, po prostu pyk ręką na blat, masz zjeść i tyle. Rewelacja, no. Nie wiem, jakby się to przyjęło w Polsce, ale no dla mnie to jest doświadczenie tak niesamowite, że chyba to jeszcze wrócimy. Doznanie w tej restauracji to było coś niesamowitego, no po prostu jak weszliśmy tam, ja pierwsze co zobaczyłem, jak gość podaje nigiri, kładzie tak po prostu ręką na blat. I wszyscy żyją, sanepid nie żyją. przyszedł, nie zamknął tej knajpy, wszyscy żyją, było pyszne. Tak, a pani później jak pani pozbierała, po kliencie, który wyszedł, pozbierała imbir, taki marynowany, jak się podaje do tego, żeby przepłukać sobie smaki. No, schowała to za blat. I tą samą ręką wcześniej przetarła szmatą stół, ale czystą, bo tutaj pamiętajcie, że porządek jakby jest, Tak, więc jest naprawdę bardzo czyściutką, więc... Ale z drugiej strony w Czechach, no jak się podaje piwo, no w wodzie tylko się przepłukuje kufle, tylko u nas trzeba po prostu wyparzyć w 9,5 To stopnia. pewnego rodzaju experience, bardzo fajne, bardzo dobre. Rewelacja, no genialne, po prostu, no genialne doświadczenie. Rachunek oczywiście też pani napisała na zwykłej kartce, powiedziała, Markerem. ile to kosztuje markerem, tak oczywiście płatność tylko gotówką. No myślę, że jest to swego rodzaju experience, bo doświadczenie, bo jeśli chodzi o ceny, no to w Japonii zjecie tańsze sushi, to takie, które na talerzykach wyjeżdża Tak. na przykład. Tylko To jest to jest jedno z najtańszych sushi, ale też najsłabszej jakości. Zdecydowanie. Tutaj to sashimi, no jakość to była taka top of the top, więc w porównaniu do polskich cen to sushi było tanie. W porównaniu do japońskich No myślę, że dosyć drogo w miarę, nie, przeciętnie przeciętnie. ale no genialne doświadczenie Ale przede wszystkim, genialne, smaczne, genialne doświadczenie i to wasabi, które jest ostre tutaj jak fix. I właśnie ciekawe jest to, nie wiem czy ty to mówiłeś, bo już nie pamiętam, że jakby to wasabi tutaj w Japonii Sushi Master dodaje wam od razu do sushi, więc to nie jest tak, że macie kuleczkę, którą sobie Tak. dobieracie, tylko Kasia od miała razu... ciężkie przeżycia. Nie ciężkie, było właśnie zaskakująco okej. Myślałam, że będzie gorzej, a było naprawdę spoko, bo w Polsce raczej wasabi omijam, nawet tam pałeczką nie dotykam, a tutaj zjadłam, było naprawdę pyszne i dobre. Czyli tylko ostre jesz w Japonii.
Świątynia Kiyomizu-dera w Kioto to buddyjska świątynia czystej wody. Powstała 1200 lat temu bez użycia żadnego gwoździa, a taras, na którym jesteśmy, drewniany taras, to taras, z którego Japończycy skakali w nieznane. Kiedyś faktycznie wierzono, że jeśli skoczysz z tego tarasu, a jest tu trochę wysoko, skąd zresztą jest piękny widok na okoliczne lasy i miasto, i przeżyjesz, to twoje życzenie się spełni. Teraz już wiadomo, że nikt nie skacze, jest to zabronione, ale nadal zostało takie powiedzenie: skoczyć ze sceny z tarasu Kiyomizu-dera, to znaczy wykonać skok życia, rzucić się w nieznane, coś takiego jak skok na głęboką wodę u nas, podjąć pewne ryzyko. W Japonii jest źródełko, tutaj właśnie w tej świątyni, gdzie woda wypływa z 3 miejsc i napicie się z jednego z nich ma zapewnić powodzenie w miłości, sukces albo zdrowie. Nie wiem, z którego się napiłam, bo postanowiłam, że zaryzykuję i zobaczymy, gdzie ten sukces będzie. Nie wolno się napić z 3, bo to jest postrzegane jako chciwość, a to nie jest w Japonii dobrze widziane. Zobaczymy, czy będę zdrowa, czy będę miała kupę hajsu, czy będę szczęśliwa w miłości. Świątynia powstała w 778 roku, kiedy mnich miał wizję, w której ukazała mu się bogini miłosierdzia Kano, która nakazała mu zbudować w tym miejscu świątynię i wyrzeźbić swój posąg. Sercem świątyni stał się wodospad. Natomiast to, co widzimy dzisiaj, to nie jest ta oryginalna zabudowa z VIII wieku, a początek XVII, za czasów rządów sioguna Hirono Tokugawa. Ale tu też symbolizuje pewnego rodzaju ciągłość i upór, niezłomność Japończyków. To tak naprawdę nie chodzi o to, żeby dokładnie było to miejsce takie, jak zostało zbudowane, ale pewną ciągłość historii, bo miejsce było wielokrotnie trawione przez pożary i niszczało i za każdym razem było odbudowywane. To jest na pewno miejsce, w którym trudno odnaleźć zadumę, ciszę i spokój, bo tłumy są tutaj nieprzebrane. A jeśli chodzi o młodych Japończyków, bo jest tutaj bardzo dużo takich szkolnych wycieczek, bo oni przychodzą wszyscy w mundurkach, to oni trochę burzą mit o takiej cichości i spokoju Japończyków, bo drą japy jak mało kto tutaj. Kolejnym miejscem, chyba najczęściej odwiedzanym w Kioto, jest hram Fushimi Inari Taisha, gdzie czci się 5 bóstw pod wspólną nazwą Inari. To są bóstwa szintoistyczne i to właśnie tutaj jest taka główna świątynia bóstwa Inari, która skupia wszystkie inne świątynie w całym kraju, których jest aż 32 000. Najbardziej znane miejsce tutaj to oczywiście szlak 1000 bram Tori. O tym, co to jest brama Tori, mówiłam Wam już w odcinku o Tokio, więc jeśli jeszcze go nie obejrzyliście, to wróćcie do niego. A tymczasem te bramy, które są tutaj, robią naprawdę ogromne wrażenie. I ta ścieżka biegnie na Świętą Górę Inari, a każda brama jest opisana nazwiskiem darczyńcy, który sfinansował jej postawienie tutaj. Całe wzgórze Inari porośnięte jest bardzo gęstym lasem, więc raz, że te bramy są tak naprawdę gęsto poustawiane, że czasem nawet tego lasu nie widać, a nawet kiedy z nich wyjdziecie, to te drzewa dają tak przyjemny cień, że myślę, że spokojnie można tu spędzić i pół dnia, i cały dzień. Jeśli macie czas i jeśli chcecie trochę odetchnąć od upałów, to naprawdę w cieniu jest bardzo, bardzo przyjemnie. Mały tip dla Was, jak będziecie przechodzić sobie tym szlakiem bram Tori, to oczywiście na początku jest mnóstwo ludzi, którzy chcą sobie zrobić zdjęcie i tam się korkuje i naprawdę
naprawdę jest tłoczno, więc nie zatrzymujcie się tam, bo szkoda czasu. Idźcie sobie po prostu dalej i po pewnym czasie ten tłum naprawdę się rozluźni i znajdziecie miejsce, że zrobicie sobie zdjęcie, w którym praktycznie będziecie zupełnie sami. Większość turystów idąc szlakiem Tori nie zatrzymuje się w innych miejscach, a to błąd, bo zwróćcie uwagę na Chram Okusza. Tutaj znajduje się pewien magiczny kamień. Wystarczy pomyśleć życzenie i podnieść kamień. Jeśli okaże się, że jest on lżejszy niż wam się wydawało, to życzenie spełni się od tak, bardzo szybko, bez żadnego wysiłku. Natomiast jeśli okaże się, że kamień jest cięższy niż wam się wydawało, to wtedy będziecie musieli włożyć sporo pracy, żeby życzenie się spełniło. Będąc przy tej świątyni, warto też powiedzieć o symbolice lisa w kulturze japońskiej, bo tak jak u nas też on jest symbolem sprytu i inteligencji, ale jego znaczenie jest dużo bogatsze i głębsze i ma wymiar także duchowy. Lisy były uznawane jako posłańcy bóstwa Inari, czyli bóstwa ryżu, dobrobytu, urodzaju i biznesu. I tak jak tutaj, właśnie strzegą wejścia do bramy świątyni, lis mógł mieć, tak jak tutaj ten lis za mną, klucz w pysku, czyli to był klucz do spichlerzu z ryżem, albo tak jak ten po drugiej stronie, klejnot, który był symbolem mocy duchowej. Lisy w kulturze japońskiej też nie są takie jednoznacznie dobre, bądź jednoznacznie złe, bo lisy mogą być właśnie te, które przynoszą szczęście, czyli są od bóstwa Inari, ale mogą być też takie, które tworzą iluzje, psikusy, zmieniają się w piękną kobietę, wodzą na pokuszenie i wierzono też, że im starszy lis, tym ma więcej kitek, maksymalnie do 9 i te kitki właśnie symbolizowały mądrość, inteligencję duchową i moc lisa. A tu mamy kolejnych strażników kolejnej bramy, Tori, z tym, że jeden trzyma teraz klejnot, którego symbolikę już znacie, a drugi zwój papieru, który symbolizuje mądrość i wiedzę. Tak jak mówiłam, ta świątynia to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w Kyoto. W związku z tym przed świątynią jest istna cepelia. Kupicie tutaj wszystko. Magnesy, pamiątki, wypożyczycie kimona, miecze samurajskie, masa badziewia, oczywiście mnóstwo stoisk z jedzeniem, ze słodyczami, z deserami. Wszystko droższe niż na mieście, no bo w takich miejscach po prostu płaci się za to, że kupujesz to właśnie w tym miejscu. Ale istny odpust, istna cepelia, krupówki w Zakopanem jak nic. Skusiliśmy się do drobiazg do zjedzenia. Decydujemy się na takie kawałki kraba, już tutaj spróbowałem. Mamy kilka opcji, są tylko grillowane z serem, w tempurze bądź też z mentajko. Mentajko to jest taka ikra dorsza, która jest intensywnie słona i podawana zazwyczaj na ostro z chili. I tak faktycznie jest to bardzo słone. Ostrawe, a same kraby są mega delikatnie zrobione. Kasia ma z serkiem i jeszcze czekamy właśnie na mini oktopuska. O, arigato. Thank you. To jest... I jeszcze takie mini oktopusiki. Bardzo fajnie zgrillowane i z sosem na teriyaki. Taki sojowy, no fajne. Cenowo wygląda taki mini oktopusik 700 jenów, te kraby 600, 500, od 500 do 700. Więc naprawdę bardzo fajna przekąseczka, no i można lecieć dalej. Zrobiliśmy sobie tutaj mały pit stop i ja zdecydowałam się na spróbowanie sake z limitowanej edycji teraz wiosennej, Cherry Blossom, wiśniowy smak. I przy tej okazji mała ciekawostka. Oczywiście wszyscy szaleją na punkcie kwitnienia wiśni w Japonii i można by się było zastanowić, gdzie w takim razie są te wszystkie konfitury, dżemy, wiśnie w czekoladzie itd., itd. Nie ma ich, dlatego, bo te wiśnie, które tutaj kwitną, nie wydają owoców, więc tutaj mamy Cherry Blossom, ale to chyba tylko z kwiatów. Na zdrowie. Ale fajne, dobre. Kodaiji to świątynia, która pomimo, że jest w centrum Kyoto, jest zupełnie inna niż wszystkie. Powstała tak naprawdę z miłości. Wdowa po potężnym samuraju zbudowała ją jako miejsce pamięci i chwilę zadumy po nim. I faktycznie czuć tutaj zadumę. Otoczona jest ogrodami zen. I ja się naprawdę nie dziwię, że my w Polsce mamy
taką fascynację tymi ogrodami japońskimi, gdzie wszystko jest piękne, uporządkowane, przystrzyżone. Patrzymy w wodę, w której odbijają się krajobrazy, te piękne drzewka. Jest naprawdę cudnie. A tutaj dodatkowo jeszcze jest las bambusowy, który będzie wyglądał zupełnie inaczej w dzień i zupełnie inaczej w nocy, kiedy jest podświetlony z światełkami, które tworzą przepiękne iluminacje. Jeśli potrzebujecie ciszy, trochę równowagi, balansu i poczucia takiego klimatu buddyjskiego zen, to jest miejsce dla Was. Tak jak mówiłam, to świątynia buddyzmu zen. W związku z tym też pewne rytuały będą troszeczkę inne i są tutaj takie młynki modlitewne, które możecie kojarzyć na przykład z Nepalu. W środku jest mantra i obracanie tego młynka symbolizuje wielokrotne powtarzanie tej mantry. Często robi się to po to, żeby oczyścić negatywną karmę. Najczęściej są tam właśnie takie mantry współczucia i rozsiewanie takich dobrych mantr, na przykład mądrości. Ważne, żeby robić to z intencją, a nie mechanicznie. A kolejka to za czym? Za giosą. Jestem głodna. Nic nie jadłam od rana. Jest 18. Będąc w Japonii, no trzeba też spróbować pierożków gyoza, które są tutaj bardzo charakterystyczne dla Japonii, choć są produktem importowanym, bo przybyły tutaj z Chin. Zresztą Japończycy mają bardzo dużo zaadaptowanych produktów i potraw czy z Chin, czy z Korei, czy z Europy. Na przykład panko, no to przywieźli Portugalczycy. Nie, przepraszam, tempurę przywieźli Portugalczycy. No ale gyoza. To jest japońska wersja pierożków yozi. Najczęściej są z wieprzowiną. No i myśmy taką opcję się zdecydowali. Wzięliśmy zestaw, czyli jeden napój, do tego 16 takich połączonych ze sobą malutkich giozów z wieprzowiną. No i Kasia ma z imbirem, jeszcze takie 3 większe, ja mam z czosnkiem. I do tego jest jeszcze side dish. Kasia ma edamame, ja mam takie ogórki z chili i sezamem. Lokal choya gyoza. Niby taki trochę lokalny, ale też bardzo mocno turystyczny. Ma bardzo dobre recenzje. Gorące. Kilka słów więcej, bo rozładował mi się mikrofon. Tak, pierożki były naprawdę bajerancko przepyszne. Faktycznie lokal jest mocno turystyczny, jest bardzo oblegany. Jest w nim głośno, mało miejsca, no tradycyjnie już jak na japońskie lokale. Sporo kolejka, trzeba troszeczkę się nastać, żeby zjeść. Zapłaciliśmy za te 2 porcje, czyli napój, 16 tych małych gyos plus 3 duże i po side dishu. W sumie wyszło nas to w przeliczeniu na polskie 100 zł 50 groszy, więc naprawdę nie jest źle. Całkiem nie najgorzej pojedliśmy. Naprawdę zajebisty lokal. Na szybko, w kolejce już zbierają zamówienia, więc jak przychodzicie, to już dostajecie od razu napój, jak siadacie, a pierożki przychodzą dosłownie kilka minut później. Nic tylko szamać. W Japonii jest kilka miejsc, które podczas naszej podróży nie pokazaliśmy w filmie, ale chcemy Wam o nich opowiedzieć. I jednym z takich miejsc jest bar. Chociaż w zasadzie bar to nie jest najlepsze słowo. Jest sklep z alkoholami w uliczkach Kyoto. To jest ciekawe, bo to jest blisko głównej ulicy, ale trzeba wejść w boczną uliczkę, którą wczoraj przechodziliśmy i Michał mówi: ej, tutaj jest taki bar, taki chyba bardziej dla lokalsów, chodź wejdziemy. Ja trochę czytałam wcześniej, że nie we wszystkich miejscach turyści są mile widziani, ale uznaliśmy, zaryzykujemy, najwyżej powiedzą nam sayonara. Turystów nie przyjmujemy. Tymczasem okazało się, że nie było żadnego problemu, ale mówię o tym, że dlatego, bo formuła tego miejsca jest dość ciekawa, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałam, jest to sklep z alkoholami, który funkcjonuje po godzinach trochę jak bar, ale tylko i wyłącznie dla lokalsów, dla sąsiedztwa. Trzeba wiedzieć, gdzie wejść i jak wejść, czyli można powiedzieć, że to jest taka japońska wersja Speak Easy. I co ciekawe, wczoraj, kiedy przyszliśmy, trochę na początku musieliśmy dać sobie chwilę, żeby się zorientować, jak to wszystko działa. Na szczęście ktoś nam coś pokazał na migi, bo okazuje się, że po prostu przychodzicie, bierzecie sobie coś do picia z lodówki albo bierzecie szklankę, nalewacie sobie sakę, jest totalna samoobsługa, a dopiero potem wołacie kogoś, kto kasuje i mówicie ile razy, ile wypiliście i płacicie.
To też w ogóle jest ciekawe, że rozmawialiśmy o tym z Michałem, że my zachwycamy się czymś, co powinno być zupełnie naturalne, czyli jakiegoś rodzaju uczciwością, że nie kombinujemy, tylko po prostu mówimy, wypiliśmy, nie wiem, 3 czy 4 i w taki sposób nas kasują. Czyli coś, co powinno być absolutnie normalne, dla nas budzi swego rodzaju zachwyt, że jest taki poziom zaufania społecznego, że może to działać właśnie na takiej zasadzie. I co też było fajną akcją wczoraj, jak tutaj byliśmy, to jeden z uczestników imprezy podszedł do nas i zapytał w ogóle, jak tu trafiliśmy, skąd wiedzieliśmy, że takie miejsce jest. Jak powiedzieliśmy, w jaki sposób, on powiedział, wow, jesteście bardzo odważni. Mówimy, dlaczego? Przecież nie wygląda, żeby miało nam się tutaj coś stać. A on mówi, nie, tu jest absolutnie bezpiecznie, ale nawet ludzie, którzy mieszkają w Kioto, nie wiedzą często o tym miejscu, a nawet jeśli przechodzą i widzą, że to właśnie tego typu miejsce, to nie decydują się na wejście do środka, ale my uwielbiamy takie smaczki. Łazimy w różne dziwne miejsca i uważamy, że to jest najlepsze doświadczenie z podróży. I kolejna rzecz jest taka, że sporo osób rozmawiało z nami tam. Podchodziło, pytało, skąd jesteśmy. Właściciel podszedł, powiedział, że wita w swoim domu. No naprawdę bardzo fajna atmosfera, fajnie zostaliśmy przyjęci. Ciekawa jestem, czy kolejnego dnia, gdyby nas spotkali na ulicy, to też byliby tak serdeczni, bo słyszałam, że po alkoholu te języki się rozwiązują, natomiast Japończycy są raczej takim narodem, który jest wycofany. Natomiast podobno to jest absolutny mit, że oni nie lubią turystów, bo pytaliśmy o to, powiedzieli, że jak najbardziej jesteśmy mile widziani, a myślę, że my też byliśmy tam swego rodzaju atrakcją. Zaczęliśmy wczoraj, kiedy dzisiaj przyszliśmy tam, no to już nas wszyscy kiwali głową albo kłaniali się. Nawet było kilka osób, które nam po prostu pomachało, więc to było super, super miłe. Jeśli chodzi o lokalizację tego miejsca, no to wybaczcie, ale tym razem Wam jej nie podamy, dlatego, bo myślę, że raczej oni nie chcą, żeby to było turystyczne miejsce. Nie czujemy się po prostu upoważnieni w podawaniu tego typu miejscówek. No chyba, że bardzo będziecie chcieli, no to no nie wiem czy... 500 jenów. Co? Za 500 jenów. Michał mówi, że za 500 jenów. Nie. Musicie znaleźć, zwłaszcza, że to jest to miejsce, które jest za mną, więc może akurat znajdziecie. Wymeldowaliśmy się z hotelu w Kioto, ale chcemy sobie jeszcze zrobić jakieś zdjęcia, pojechać na miasto i dopiero potem będziemy jechać do Osaki, więc bagaże zostawiamy w szafkach na dworcu, które są w ogóle bardzo popularne. Jest też opcja w ogóle wysłania bagażu z hotelu do hotelu, ale akurat nasz hotel nie oferował tej usługi. I taki loker na cały dzień kosztuje 500 jenów. Najlepiej, jak będziecie korzystać z tego, to zróbcie sobie zdjęcie, gdzie macie w ogóle tą waszą szafeczkę, bo tych szafek jest naprawdę bardzo dużo i potem może się okazać, że mogą Wam się pomylić albo stacje, albo szafeczki. To ile to kosztuje? 500 jenów, taka duża szafeczka, te mniejsze są po 400. O, i mamy tutaj, robimy zdjęcia. Jesteśmy na ulicy Ninanzaka, która wczoraj była jak po prostu rój mrówek. Wszędzie było pełno ludzi, a wystarczy przyjść po prostu z samego rana i proszę bardzo, możecie spokojnie zrobić sobie spacer i fajne zdjęcia. Jeśli możemy mówić o najładniejszym Starbucksie na świecie, to myślę, że jest to Starbucks w Kioto, w tradycyjnym ponad 100-letnim domu, gdzie siedzi się przy stolikach na matach tatami i na poduszkach. Kiedyś te maty tatami to było standardowe wyposażenie każdego domu. Dzisiaj już wchodzi trochę taki zachodni styl, ale wciąż są bardzo, bardzo popularne. Kiedyś też miały mniej więcej jedną długość i szerokość, dlatego jeśli określały się powierzchnie, to często mówiono, ile mat tatami to jest. Teraz też już trochę to się zmienia, już ten system jest bardziej ogólny, ale i tak tradycja robi swoje i klimat tego miejsca jest naprawdę świetny. Nawiązując do tego, co mówiliśmy o paleniu, że tutaj nie wolno palić na ulicach, żeby nie przeszkadzać innym, to są wydzielone strefy do palenia i właśnie pierwszy raz widzimy taką w Kioto, ogrodzone z popielniczkami. Tu można palić. Idziemy zobaczyć Buddę.
Niedaleko centrum Kioto, już z daleka będziecie mogli zobaczyć ogromny 24-metrowy pomnik bogini Kanon. To miejsce, które powstało w 1955 roku dla upamiętnienia ofiar II wojny światowej. I Kanon to właśnie bogini miłosierdzia, która często opiekuje się duszami zmarłych. Więc przy wejściu, jak będziecie płacić wstęp, który kosztuje 300 jenów, dostaniecie od razu kadzidło, bo właśnie pali się tutaj kadzidła ku pamięci i ku czci zmarłych, więc dostaniecie kadzidło, które będziecie mogli sobie tutaj zapalić. To jest takie miejsce, w którym można też oddać się takiej zadumie. Jest bardzo cicho, bardzo spokojnie, chociaż Kioto jest zupełnie inne niż Tokio, bo w Tokio większość chramów, większość świątyń jest zupełnie za darmo. Tutaj jest już bardziej turystycznie i za większość wstępów do świątyń się płaci. Kanał Shirakagawa to idealny spot na zdjęcia i to oczywiście wiemy nie tylko my, bo to jedno z najpopularniejszych miejsc na sesje zdjęciowe w Kioto, zwłaszcza rano, kiedy właśnie jeszcze nie ma tłumów i profesjonalni fotografowie tutaj oferują wam takie usługi, że zabierają was na sesję zdjęciową po najpiękniejszych uliczkach Kioto i to jest właśnie jedna z nich. No to ja się obłowiłam tutaj, kupiłam sobie kolejne 2 piękne kimona, jedwabne, przepiękne. Jedno z nich okazało się, że ma około 70 lat, bo pani, która sprzedaje w sklepie w ogóle powiedziała, że to jest jedno z takich starszych kimon i naprawdę świetny sklep. Dodatkowo kupiłam sobie obi, czyli pas do kimona i haori, czyli taką narzutkę na kimono, którą można nosić tak naprawdę w naszych europejskich warunkach jako marynarkę, czy na t-shirt, do jeansów, do wszystkiego się nada, więc A, no i Michał też sobie kupił tutaj jakieś takie szmatki bawełniane, japońskie, więc jesteśmy zaopatrzeni. Sklep nazywa się Ochikochi, jest w bocznej uliczce, nie blisko tego starego Kioto, więc jest schowany, ale naprawdę ma ogromny wybór i zdecydowanie jeśli chcecie sobie kupić piękne kimono, takie jedwabne, to tutaj to jest dobry adres. Nishiki Market to jedno z takich miejsc w Kyoto, które trzeba odwiedzić. Jest bardzo blisko głównej ulicy miasta, troszeczkę w bocznej uliczce. Jest to taki bardzo długi, 400-metrowy zadaszony targ pomiędzy budynkami. Jest tutaj 100-130 sklepów, stoisk różnego rodzaju. Nazywany to jest czasem kuchnią Kyoto, bo można tu kupić wszystko do jedzenia. Od półproduktów przez owoce, warzywa, owoce morza, ryby, sake, ryż, matche, przysmaki, jakieś street foody, właśnie tak jak coś tutaj właśnie wzięliśmy, taką krewetkę w tempurze. Ceny są od razu dużo lepsze niż na przykład to, co jak pokazywałem wam wczoraj, tego kraba, który kosztował 500 koło świątyni, no to tutaj już kosztuje 400 albo 300, więc już jest taniej, zauważalnie. Taka krewetka malusieńka kosztuje 500 jenów, czyli jest jakieś tam 11 zł, coś w tym deseń. Jest tu strasznie tłumnie. Pamiętajcie zawsze, że tutaj trzeba chodzić lewą stroną. A, właśnie, może przy okazji, dlaczego lewą stroną? Ruch lewostronny w Japonii został wprowadzony już w XVII wieku, więc nie ma nic wspólnego z samochodami, a z samurajami, którzy po lewej stronie nosili miecz samurajski i jak się mijali prawą, chodząc po prawej stronie, to zahaczali o siebie w tych wąskich uliczkach takich Kyoto, takich wąziutkich, tymi mieczami o siebie, więc zaczęli jeździć lewą stroną, żeby nie ocierać się pomiędzy sobą tymi mieczami. I stąd jest właśnie ruch lewostronny. Dobra, jeszcze tylko szamnę tą krewetkę. O, super. No, więcej tej panierki niż krewetki, tak na dobrą sprawę. No, powiedzmy, że to szału nie robi, ale to jest okej. No to jeszcze jeden przysmak tutaj na Nishiki Market, czyli tamago, mini ośmiornica, a w środku jest przepiórcze jajo. Dobre. Trochę z lekkim lękiem do tego podszedłem, ale strachu nie ma. Spoko. Jeszcze pani dopalnikiem podgrzała od razu przed podaniem. No, spoko. Opuszczamy piękne Kyoto, lecimy na pociąg i wyruszamy do Osaki. Kyoto było naprawdę świetne, ale Osaka też będzie ciekawa, więc oczekujcie następnego odcinka. Do zobaczenia.